Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was również pyszne ciasto, podobne co ostatnio zrobiłam za Barbarę z truskawkami, na cieście drożdżowym, a dzisiaj zrobię na cieście kruchym. Niektórzy z Was mają problem z ciastem drożdżowym, trzeba czekać jak wyrośnie, a więc to ciasto teraz, ta opcja dzisiejsza, to można powiedzieć, że jest gotowe ciasto 15-20 minut, czy w pół godziny jest ciasto gotowe. Ja dzisiaj również dostałam rabarbar i do tego jeszcze jabłuszka, a więc ja dzisiaj wykorzystam to. Ponieważ ci znajomi, którzy mi to dają z ogródka, to kupione, oni zawsze dostaną ode mnie trochę ciasta i oni to doceniają. Oni mówią, że takiego nie dostanie się nigdzie w sklepie. A więc weźcie to pod uwagę, że robione ciasto w domu jest naprawdę coś fajnego, coś dobrego i wkładacie tylko te składniki, które chcecie. Możecie ograniczyć cukier, robicie z masła, bo margaryna, wiadomo, nie wiem czy aż taka dobra. Możemy również pomieszać masło z margaryną. Ciasto jest na blaszkę, a więc rodzinne, podzielne, na różnego rodzaju imprezy. Dlatego teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. Opcja podobna, ale na kruchym cieście, czyli błyskawiczne ciasto można powiedzieć. Oczywiście tych owoców będzie również z kilo 200. I proszę nie obawiać się, nie będzie za dużo na tą moją blaszkę. Niektórzy uważają, że kilogram czy kilo 200 owoców na taką blaszkę jest za dużo, że będzie ono tam mokre, będzie za mocno wodniste. Nie będzie, jeżeli zrobicie tak jak ja, ponieważ ciasto trzeba jeszcze umieć upiec. Można szybciutko go upiec i będzie u góry brązowe, jak będzie za wysoko, a w środku będzie surowe. Jeżeli Wam się ten dół nie upiecze dobrze, to wtedy może być takie gliniaste, ciężkie, mokre. Nie, ciasto musi być upieczone, ten spód, a więc musicie odpowiednio upiec. Dlatego to moje bla bla w tych filmikach jest bardzo przydatne. A więc dla niektórych jest za dużo bla bla, ale ci, co chcą upiec dobre ciasto, żeby wyszło podobnie jak moje, muszą naprawdę ten filmik obejrzeć sobie raz i wtedy zrobić podobnie jak ja. I wyjdzie smaczne. Naprawdę będzie palce lizać. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię. Najpierw to ciasto kruche na spód i wstawiam do lodówki na 20 minut, pół godziny. Niech ono sobie tam stoi. W międzyczasie przygotuję sobie owoce, kruszonkę. Nagrzewam piekarnik wtedy. Kładę wszystko na blaszkę i ciasto się piecze. Dlatego to jest ważne, gdzie wstawiamy, czy góra, dół, czy środek. Jaka temperatura. Nieraz mówię Wam, troszeczkę mniejsza temperatura, potem zwiększyć proszę. Nieraz Wam mówię, wysoka temperatura, potem zmniejszcie, a jeszcze zmniejszcie. Dlatego to jest bardzo ważne. Ostatnio Wam powiedziałam w filmiku poprzednim, mam skalę na 3 i zmniejszam na 7. Jeżeli to zwróciliście na to uwagę, to przepraszam, po prostu zaszła pomyłka i nie mogę tego już wyciąć. Mam skalę na 9, zmniejszam na 7, na 3 czy na 1, a więc to żebyście wiedzieli, jeżeli ktoś z Was obejrzy ten poprzedni filmik mój. Dlatego teraz przejdę, już pokażę Wam, jak ja robię to ciasto. Naprawdę proste ciasto, proszę się nie obawiać, wyjdzie, będzie soczyste, ale nie będzie gliniaste czy glinowate. To Wam ręczę, jeżeli tak zrobicie jak ja. I teraz tak, przechodzę do zrobienia sobie tego ciasta. Potrzebujemy 125 g masła. Potrzebuję cukru również 100 g. Cukier waniliowy 1 i łyżeczka proszku, 2 jajka i 300 g mąki potrzebuję również. Ono musi być miękkie, nie za miękkie, ale musi być miękkie do ugniatania, żeby było dobre. I teraz tak, mąka, masło, 125 g masła, mąka 270 g. Do tego 100 g cukru, łyżeczka proszku do pieczenia. Do tego mam pół paczki cukru waniliowego
olejek waniliowy, parę kropelek. To wszystko mieszam. Mieszam. I teraz dopiero daję 2 jajka całe. Tak to już wygląda. I teraz wyrabiam jeszcze z minutkę na stolnicy. Resztę zostawię sobie później na blaszkę, jak będę kładła to ciasto, żeby troszeczkę obsypać, zanim położę na blaszkę. Teraz to ciasto kładę sobie do lodówki przynajmniej na 15 minut. Teraz przejdę do zrobienia sobie kruszonki. Potrzebuję 125 g masła, pół paczki waniliowego cukru i 125 g cukru. Można wziąć również 100. To wszystko mieszam i proszę zwrócić uwagę, że masło jest miękkie. Takie powinno być do kruszonki i do pieczenia. Miękkie, żeby Wam się ładnie tutaj wrabiało. Teraz po troszkę sypię już mąkę. Około 180 g. I teraz ugniatam już ręką. 2-3 minutki, kruszonka jest gotowa. Kruszonka jest już gotowa. Zostawiłam troszeczkę mąki, ponieważ na koniec jeszcze obsypię, pomieszam i daję wtedy już na ciasto. Teraz obiorę sobie ten rabarbar z tej skóry. Ja obieram, ale niektórzy nie obierają. Już wspomniałam, to już jest indywidualnie. Żeby Wam się to nie ciągnęło, możemy obrać. I kroimy sobie na takie plasterki, na takie kawałki około centymetra, 1,5 centymetra. Mieć około 400 g rabarbaru i z 400 g jabłek możemy dołożyć troszeczkę ze 100-200 g również truskawek. Będzie jeszcze smaczniejsze. Mam jabłka, one są lekko słodkie i dlatego Wam powiem, że będą bardzo fajnie harmonizować tutaj z tym rabarbarem. Nie trzeba będzie dużo słodzić. Z łyżkę może na pół. Jeszcze raz na pół. To są takie ćwiarteczki. Teraz nie mogę zdrabniać za bardzo, uważać, ponieważ mam to tłumaczenie włączone i żeby nam tam przy tym tłumaczeniu nie wyszły jakieś głupoty, że tak powiem. A więc środki wycinam, tu nie może być nic w środku i kroję na takie małe kawałki. Teraz mogę sobie też umyć parę truskawek. Mam 200 g i dołożę tutaj, żeby było jeszcze bardziej smakowite, można powiedzieć. Jak macie 100-150 g, idzie również. Teraz do tego dam łyżkę cukru, taką dobrą czubatą. Powinno starczyć. Tym razem mam jabłka. Jabłka są słodkie. Jakbyście mieli sam rabarbar, to dajcie 2 łyżki cukru. Mimo kruszonki, ponieważ sama kruszonka Wam nie osłodzi. Z tą blaszkę smaruję sobie masłem.
blaszka zrobiłam drożdżówkę. Była 33 na 33, a ta jest 25 na 35, czyli rozmiar podobny, troszkę mniejsza, ponieważ tego drożdżowego było więcej. A tutaj mam tego kruchego mniej. Muszę wyłożyć troszeczkę te boki, a więc wzięłam tym razem troszeczkę mniejszą blaszkę. I tutaj mam to ciasto, sobie postało troszeczkę. Obsypuję mąką troszeczkę i dzielę go na pół, a potem jeszcze raz na pół, żeby równo mi się na tej formie rozłożyło. I teraz wałkuję takie ciasto. Teraz sobie to ciasto na tej formie troszeczkę rozciągam, tak żeby był tutaj lekko brzeg taki zrobiony. Jeżeli macie taki brzeg, wtedy ten sok Wam się nie wyleje pod to ciasto. To jest bardzo ważne, żeby Wam to ciasto nie było za mokre później. I kładziemy tutaj. Mogę urwać kawałek, jak za dużo nawet. I tutaj mam troszeczkę ciasta, to sobie dokładam. Jak gdzieś widzę, że jest za cienko, mogę sobie dołożyć. A więc tu nie ma problemu z niczym. Już wysypuję te moje owoce. A więc razem mam ponad kilogram, może kilo 100, 200 góra. Więcej nie trzeba, ale troszeczkę trzeba, no bo przecież to też musi być soczyste i smaczne. Kruszonka sobie postała, tu miałam na wierzchu resztkę mąki. Zostawiłam po to, żeby teraz ją jeszcze raz jakby tak wyrobić na koniec. Teraz możemy tą kruszonką sypać już po cieście. Tak to już wygląda. Piekarnik nagrzałam na 180 stopni. Wkładam w połowie piekarnika na 180 stopni i tak będę piekła od 50 do 60 minut. Musimy piec. Spód musi być rumiany, nie może być mokry. Jeżeli góra by była upieczona, dosyć brązowa już, rumiana, można to ciasto wtedy przełożyć i położyć już na sam spód piekarnika i wyłączyć. Ono sobie dojdzie. I proszę zobaczyć, minęło 50 minut, ciasto pięknie podrosło, ono jest bardzo cieniutkie na spodzie, to jest kruche, a więc ono nie będzie tak wysokie jak drożdżowe, ale dosyć podrosło, można powiedzieć, bardzo ładnie. I teraz postawię na sam dół w piekarniku i wyłączę. Teraz zobaczę, czy się gdzieś nie przykleiło, bo chcę otworzyć formę. I proszę zobaczyć, upieczone ładnie i najlepiej jak jest takie lekko brązowe, rumiane, bo wtedy wiecie, że jest upieczone i nie będzie Wam od dołu surowe. I pudruję troszeczkę. I jeszcze jest ciepłe, ale ukroję kawałek, żeby Wam pokazać. Jeszcze jest para, proszę zobaczyć. Tak wygląda na przekroju. Ono nie będzie takie wysokie jak drożdżowe. Rumiany taki musi być. Wtedy będzie najlepszy. Pyszne. Oczywiście możemy podawać ze śmietaną bitą, jak ktoś sobie życzy. I jeszcze jest gorący, ale tak Wam pokażę, jak wygląda. Widzicie? Dużo owoców. Spód upieczony. Jeżeli spód będzie upieczony, to nie ma prawa, żeby ono Wam było po prostu jakiś zakalec czy coś. Nie ma takiej opcji. I tak wygląda już na przekroju. Myślę, że to widzicie. Za
zapraszam bardzo serdecznie.